Kurczę, patrzcie normalnie, co tu się dzieje z moim wulkanem. Jakaś masakra. Pościągane dekle z zaworów. A wiecie dlaczego? Bo sobie właśnie zawory ustawiam i poprawiam tam, gdzie jest luz albo jest za bardzo ściśnięte. No, w każdym razie, jak są źle ustawione. Od czego zaczniemy? Może zacznijmy od tego, co jest potrzebne do tej roboty przy zaworach. Po kolei, tak jak tu widzimy. Klucz, no, taki musi być. Musi być taki ten nasadowy, 17. Oczywiście szczelinomierz obowiązkowy. Klucz 10 do odkręcenia śrub z tych dekli, tych śrubek, z tych dekielków. Oczywiście suwmiareczka do sprawdzenia grubości tych płytek zaworowych. I no akurat mam klucz dynamometryczny, taki malutki, 5,25 Nm, ponieważ żeby te śruby potem przykręcić, to według instrukcji jest 12 Nm siły przykręcania tych śrubek, więc mam ten klucz, to sobie wykorzystam, że poprzykręcam tym kluczem te śruby. I najważniejsza rzecz, jaka musi być przy tej regulacji zaworów, musicie to mieć, bo bez tego to jest przerąbane. Magnesik. Taki, akurat mój jest taki, że mam taki, widzicie, wysuwany taki ten magnesik. Taki tam z tego zestawu kluczy, w tym zestawie kluczy był ten magnesik. To jest konieczne. Przy regulacji zaworów musi być. Zobaczycie dlaczego zresztą za chwilkę. No i tutaj mam, tu już troszkę sobie widzicie, tu mam już popisane, porysowane. Pierwszy cylinder, drugi cylinder. Tu już były pierwsze próby, bo ten cylinder, z uwagi na to, że on jest tutaj ciężko dostępny, ten tutaj, więc mam go już tutaj ustawiony, pomierzone wszystko i wiem, jakie tutaj włożyć te płytki zaworowe, a na przykładzie tego tu mam lepszy dostęp i lepiej widać. Zobaczycie, jak się ustawia zawory w tym właśnie Wulkanie 800. Tu mam popisane już, jaki ma być luz zaworowy w wydechowych wsących, jakie mam aktualnie, jaki luz mam, czy jest luz, czy są za ciasne, jakie przełożyć i tak dalej, nie? Także to jest tutaj odhaczone. Będziemy się bawić na tym cylindrze pierwszym za chwilkę. I bardzo ważna sprawa, musicie uważać na te gumy, na te gumki, te uszczelki gumowe. U mnie na szczęście one są jeszcze w miarę i dosyć miękkie są, ale wiecie o tym, że jak któraś by się zniszczyła, to jedna taka uszczelka kosztuje 250 zł. Wow. Dwie takie uszczelki 500. Kur... Dzięki. Także lepiej je oszczędzać. No, dobra. To zabieram się za chwilkę za ustawianie tego pierwszego cylindra. Kamerkę jakoś tu dam, żeby dobrze było widać. No i pobawimy się w sprawdzenie tutaj tych zaworów. Jakie mają ustawienia w tej chwili. Dobra, kurczę, mam nadzieję, że to będzie widać. Żeby ustawić odpowiednie położenie zaworów, żeby miały luz, musimy najpierw tak, ściągamy ten dekielek, co tu jest przykręcony. Tutaj w środku mamy śrubę 17, po to jest ten klucz, i kręcimy tak długo silnikiem, aż tutaj w tym okienku, zaraz wam rzucę zdjęcie, bo tu nie widać za dobrze, tam w środku pokaże się taka literka T i literka F. F jak front, czyli ustawiamy pierwszy cylinder, a przy ustawianiu tych zaworów w tym cylindrze, tutaj musi się pokazać też literka T i na dole literka R, rear jak tył. Dobra, także tu mam ustawione wszystko już. Na przykładzie tego cylindra zobaczycie, jak się ustawia zawory w Wulkanie. I kręcimy tak długo, aż tutaj na tym kółeczku, zaraz zobaczymy, pokręćmy sobie silniczkiem troszkę.
i powiem Wam, o co chodzi dokładnie. O, widzicie? Pokazała się taka pozioma kreska. Ta kreska musi być ustawiona równo z cylindrem w poziomie. I wtedy, jeśli tu jest równo ustawione w poziomie, tam na dole powinno też być widać właśnie tą literkę T. Wskaźnik jest na literce T, a pod spodem literka F, czyli ustawiamy front. Takie coś, tak to wygląda. No okej, mam nadzieję, że mi się udało kamerę jakoś w miarę ustawić, że coś tu widać. To są zawory wydechowe, więc tutaj według fabryki powinno być luzu 0,20-0,25 mm. Mam tutaj przygotowane od 0,20 do 0,25 i mierzymy. Najpierw ten najmniejszy. Sorki za tego psa, ale to nie mój pies. 0,20 wchodzi fajnie. 0,23 też wchodzi fajnie. Dobra, nie, to tu zostawiamy. Tu zostawiam tego zaworka. Ten jest ok. 0,25 też wchodzi. 0,25 też się tu mieści. Nie, wchodzi, dobra. Czyli, ale tu jest 0,25 dużo luzu. Lecimy dalej. 0,25 to było 0,28. Mam kolejną. Dobra, sprawdźmy. 0, ale luz. 0,28 też luźny, bardzo wow. Dobra, dalej, co mamy kolejne? 0,30 0,30 o, też jeszcze wchodzi. Kurde, no ten był bardzo luźny. 0,30 0,33 o, i tu już jest ciężko. Dobra, to już chyba mamy. I 0,35 jeszcze też wchodzi ciężko, ale już bardzo ciężko. Ok, jeszcze tak dla formalności 0,38. Kurde, 0,38 też weszło. Dobra, 0,38, czyli ten trzeba sobie zapisać na tej mojej karteczce. Tak, ten jest ok, a ten ma 0,38 luzu. No i teraz tylko trzeba zmierzyć, jaka tu jest ta płytka. I po to właśnie jest potrzebny ten magnesik, że jak odsuniemy właśnie tutaj to tym magnesikiem wyciągniemy sobie tą płytkę. I tą płytkę trzeba zmierzyć teraz, ile ona ma. I po to właśnie jest mi potrzebna moja suwmiarka, żeby sprawdzić, ile ma ta płytka szerokości. 2,45. Może się okazać, że te 2,45 może mi pasować gdzieś tam do tyłu albo gdzieś tu. No i ok, mamy to zmierzone, czyli tak, ten jest ok. Tutaj musimy zmienić płytkę, ale to się dowiem za chwilę, jak sobie posprawdzam według tych karteczek tam, tych wykresów, która musi być założona przy danym luzie tu na zaworze. Zmierzyliśmy 0,38 luzu, płytkę mamy 2,44. 0,38 patrzymy, gdzie jest tutaj, tak? I 2,44 płytka, czyli 2,45, więc założyć musimy płytkę 2,55. Tu jest 2,55, taką płyteczkę musimy założyć. I założymy 2,55, tu zakładamy oczywiście też magnesikiem, tak jak się wyciągało, tak zakładamy. Podsumowując, regulacja zaworów w Vulcanie 800 wygląda w ten sposób, że po rozebraniu tutaj tych dekli, tam wszystkich tych szlaufików i tak dalej, po prostu samą wymianę zaworów robimy w ten sposób, tak już na szybko.
Przesuwamy te dźwignie zaworów. Tym właśnie magnusikiem wyciągamy tą płytkę zaworową, która jest za mała, za duża, zależy od płytki. Kupujemy odpowiednią płytkę zaworową, no i znowuż odsuwamy i wkładamy płytkę, którą się należy włożyć, puszczamy i zawór ustawiony. Także no tutaj mam, tak to wygląda w takim dużym skrócie. Pamiętajcie jeszcze, bo żeby wam to się nie pogubiło czy coś w tym stylu, tu mamy takie jeszcze, jakbyście tak robili przypadkiem sobie te zaworki kiedyś, to uważajcie, o, tu są takie jakby końcóweczki włożone w cylinder. To jest coś związane z powietrzem prawdopodobnie, bo jak naciskam tą blaszkę, to ona się tutaj odchyla, także to też widzicie, trochę jest okopcone. Trzeba będzie to wszystko przeczyścić w benzynie sobie i po prostu wkładamy. No widać, że tam jakieś spaliny się dostają, także to jest coś z odpowietrzaniem tej komory tutaj chyba związane. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo, ale tak mi to wygląda. No i tyle. No i teraz tylko po prostu poskręcam sobie z powrotem do kupy wszystko, pokrywy zaworowe i tak dalej, tym kluczem dynamometrycznym. I teraz tak, kolejny manewr. Dekielek już mam pokrywę założoną. Uważajcie na podkładki. 5 stów, 2 sztuki. I teraz tak, ten dekiel trzyma się na 3 takich śrubach. Te śruby mają takie podkładki. Pamiętajcie, żeby te podkładki wkładać, tu jest metalowa strona, tu jest gumowa, żeby tą metalową stroną w kierunku łba śruby tutaj i te 3 śruby, raz, dwa, tam jest trzecia z tamtej strony, dokręcamy momentem obrotowym 12 Nm. Powtarzamy to w tym cylindrze, zakładamy później te gumki od podciśnienia i zawory mamy gotowe. Powiem wam tak, jakby się tak naprawdę uprzeć, to jakby wszystko mieć kupione, gotowe, nie czekać na płytki zaworowe, na zamawianie. Nie jest to ciężkie do zrobienia, do wykonania. Także dzięki za oglądanie. Może się komuś ten filmik przyda. Może nie jest zbyt namieszany w tym filmiku, jak te zawory tutaj regulować w wulkanie. Także dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie, cześć.